Jako że wnętrze gotowe, neony zamontowane, przyszła pora na blacharkę. Przyszła pora na blacharkę. To moja wyjątkowa pięta Achillesa. Bardzo nie lubię się z równymi powierzchniami, ładnie wyprofilowanymi płaszczyznami, a tym bardziej z farbą. Zawsze kończy się tak, że jedna gryzie się z drugą, nie jestem też osobą cierpliwą. Za szybko nakładam farbę i chęć zaoszczędzenia 10 minut kończy się dwudniową obsługą, bo muszę czekać aż zaschnie i cofnąć się do etapu szlifowania. Generalnie sprawa wygląda tutaj dość prosto. Chciałem naprawić odpryski na masce, naprawić jedno nadkole, które zostało albo przez inny samochód, albo przez słupek zniszczone i ostatecznie poprawić wizualnie wcześniej zrolowane nadkola. Jak do tego podejść? Przede wszystkim zeszlifować do gołej blachy wszystkie parchy i miejsca panującej rudej. Gdy mamy to już za sobą, konieczne jest zagruntowanie powierzchni. Ja używam w tym celu neutralizatora rdzy Presto, który nie dość, że eliminuje rudą, to do tego gruntuje powierzchnię, przygotowując ją pod szpachlą bądź spraya. Na większości powierzchni użyłem jedynie szpachli finiszującej, jako że blacha nie było za bardzo wyżarta. Natomiast na tylne nadkole za pasażerem najpierw użyłem specjalnej papy z włóknem szklanym, który dobrze utwardzi to miejsce przed finiszem. Szpachluję wszystko na tyle równo, na ile się da, a po wyschnięciu szlifuję do takiej płaszczyzny, jaką chcę uzyskać. Choć to wiadomo, nie zawsze wychodzi tak pięknie, jakby się chciało. Gdy mamy gładkie powierzchnie, końcowo szlifuję to jeszcze papierem 500, przygotowując tą powierzchnię pod malowanie. Przed malowaniem krytycznym elementem jest wysuszenie i odtłuszczenie powierzchni. W tym celu używam benzyny. Po odparowaniu pierwsza warstwa podkładowa. Nakładam szybkie małe warstwy, ledwo co pryskając na szpachlę. Nakładam około 2-3, czasami do 4-5 warstw, a następnie po zaschnięciu podkładu maluję już na kolor. Analogicznie jak wcześniej, wiele małych szybkich warstw do uzyskania pełnego koloru. I gotowe. Wyszło to, jak widzicie na ekranie. Kolejnym krokiem będzie polerowanie, ale do tego trzeba chwilę odczekać, tak aby farba dobrze się utwardziła. Plusem Golfa jest to, że w przeciwieństwie do nowszych samochodów ma on tylko dwie warstwy, podkład i kolor akrylowy. Nowe samochody oprócz tego mają również warstwę trzecią, bezbarwny lakier. I to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz pozostawienia łapki w górę. Cześć!